Witam Was serdecznie. Słuchajcie, czas na przedstawienie pojedynkowego przeciwnika dla Rexa Page. Seria z Page'em się skończyła i dobrze. Czas na przedstawienie kolejnej maszynki, która będzie miała dużo podobieństw. Tylko pytanie, czy będzie lepsza, czy gorsza, tego się dowiemy na tak zwanym pojedynku, bo tam będziemy zestawiać. Czy będzie to równoważne, czy może to będzie lekcja wychowawcza dla którejś. Już niedługo, już na następnym filmie. Ale dzisiaj się skupiamy na tak zwanym przeciwniku. Futro na twarzy niemałe, na głowie już ładnie się światło odbija, na twarzy chcemy porządek. Czemu stwierdzam futro? Dowiecie się niedługo. Wieloraki sens dzisiaj będzie. Oprócz tego, że kanał widży. Słuchajcie, krótko, po prostu. Razorok Lupo, wersja aluminiowa, kolor black. Tak jest. To czarne pudełeczko z pięknym logo producenta dokładnie kryje takie cuda. Tutaj mamy, jak przy każdym Razoroku klasyka gatunku, naklejka, bo czemu Razorok nam sprzedaje właśnie w takich opakowaniach wszystkie maszynki. I wiecie co? Ma to sens. Minimalizm. Nie bawimy się w jakiś super hiper. W pewnych niedużych pieniądzach można nabyć naprawdę bardzo, bardzo ciekawe maszynki. A jedna z nich wygląda dokładnie tak, bo to jest dzisiejszy bohater odcinka. Słuchajcie, na pierwszym, absolutnie pierwszym filmie na tym kanale, proszę bardzo, od tego wszystko się zaczęło tak naprawdę, jeżeli chodzi o Real Snowy Shave. Ona już była, ale naprawdę musi być, ewidentnie musi być w panteonie maszynek oddzielnie. To jest pierwsza rzecz, jeżeli chodzi o mój kanał. Druga rzecz, moim zdaniem jest absolutnie świetnym przeciwnikiem dla Page'a. Czemu? Po pierwsze, czarna. Dokładnie tak. Równie piękna. Kolejna rzecz, aluminium. Dokładnie. 32 gramy wagi tej maszynki, czyli waga leciutka. I o to chodzi. Niektórzy lubią, ja uwielbiam. Niektórzy nienawidzą, ja uwielbiam. Czemu? Pełna funkcjonalność. Jeżeli już rękę wychowasz, jeżeli chodzi o utrzymanie lekkiej maszynki, okaże się, że z nią można wszystko. Słuchajcie, co tu mamy? Mamy 85 mm długości rączki, czyli w sam raz. Mamy bardzo ciekawie wyżłobienie. Tutaj w parę tak zwanych okręgów, tutaj też, tutaj wężej, tutaj przewężenie po środku troszkę szerzej, idealnie. Po prostu ją się trzyma świetnie. Amelinium się nie maluje, maluje się. Anodowane aluminium, czarny kolor, tak jak już powiedziałem, przy okazji wzmocniona, jeżeli chodzi o kwestię związaną z wytrzymałością, z korozją i tak dalej. Oczywiście maszyna CNC i najważniejsza rzecz. Razorok wie absolutnie genialnie, jak stworzyć maszynkę w dobrych pieniążkach, bo to jest 60% ceny Rexa Page. W dobrych pieniążkach, świetnie spasowano, absolutnie nic tutaj nie ma problemów z samą sobą. Wszystkie części świetnie spasowane, wszystko świetnie wykonane. Przypominam, Razorok Lupo jest jeszcze wersją stalową. Nie mylić, to jest wersja aluminiowa. Wersja stalowa, jej brat, że tak powiem, o wadze już ciężkiej, to jest całkowicie inna maszynka. Słuchajcie, co tutaj mamy? Tutaj mamy Razorok Lupo, czyli właśnie na dole głowicy opisane, z czym mamy do czynienia. Bardzo wąska głowica, czyli pełna funkcjonalność. Wiadomo, jeżeli jest wąska głowica, jeżeli potrafisz ją prowadzić, a tutaj już jest klasycznie, tutaj nie ma wymuszonego kąta, nic z tych rzeczy, to można zrobić z nią wszystko. Czemu? Bo wszędzie dojdziesz. Po prostu. Po prostu. 85 gramów rączka, 32 gramy aluminium. Jedziemy. Nie ma się co oglądać. Persona Platinum, maszynka testowa. Tak sobie pomyślałem, że do niej wrócimy. Europejka i do roboty. Słuchajcie, rozkręcamy sprzęt. Tak. Jest tu delikatne żłobienie, jeżeli chodzi o dół głowicy, ale spokojnie, jeżeli ktoś lubi silikonowe podkładki, to bez problemu takową tu umieści. Persona Platinum Chrome. Przypominam, taki napis, jeżeli chodzi o kwestię. Liczyć nas producent nie uczy, cyferek tutaj żadnych nie ma. Jeżeli chodzi o kwestię czapki, 2 podłużne piny plus gwint, klasyka gatunku. Jeżeli chodzi o tak zwany
dół głowicy, to już Wam opowiadam, czemu tu będzie dobre wypłukiwanie, bo mamy, zobaczcie, na całej długości jednej z drugiej dwa otwory, takie dwie rynny podłużne, tu będzie ładnie się wypłukiwać. Tutaj też jest absolutnie przestrzeń całkowicie inna, jeżeli chodzi o dostęp wody, skóry, zarostu, absolutnie wszystkiego. Tutaj jest absolutnie troszkę inne rozwiązanie, chociaż w stosunku do Rexa Page jest podobieństwo. Zobaczcie, jak żyletka wystaje z jednej i z drugiej strony, więc tutaj całkiem kawał blaszki tak zwanej mamy zewnętrznie pokazaną. Ale czy to gryzie? W końcu lupo. Dla jasności, lupo to wilk. Więc jeżeli wilczy kanał, jeżeli wilk, jeżeli czarna, piękna, wyjątkowa, jeżeli chodzi o kolorystykę, to nie mogło być inaczej, żeby nie było. Wilczego pędzla, tak, do znudzenia, kolorystyka. Czemu go nazwałem wilczy? No bo zobaczcie, no przecież te kolory są niesamowite i absolutnie wilcze. Yaki Professional Brush 24 mm, syntetyk Plisoft to podobny, czyli to, co Yaki robi najlepiej. Moim zdaniem oczywiście. Jeżeli chodzi o kwestię miseczki, no nie mogło być inaczej. Czarna, skoro już czarne klimaty i oczywiście Yaki. A co w środku? Zagadka dla widzów. Ten, kto widział od samego początku moje wszystkie filmy, będzie wiedział. Ten, kto oglądał pierwszy film, będzie wiedział. Co tu, Snowy? Mydła nie wsadziłeś? Oczywiście, że wsadziłem. I jest już przetłoczone. Zobaczcie. Prawie czarny. Taki bardzo, bardzo ciemny popiel. Jeżeli bardzo, bardzo ciemny popiel, to nie mogło być inaczej niż zestaw wspomnień czar po prostu. Bardzo mi bliski. Czemu? Bo dla mnie stworzony, bardzo mi bliski, bo z moim ukochanym wilkiem, bardzo mi bliski, bo w czarnych kolorach. Tak, dokładnie tak. Ralph Snowy zestaw. Tak jest. Produkcji mokasyna i od tego wszystko się zaczęło, jeżeli chodzi o ten kanał. Co po goleniu, to po goleniu. A przedstawię Wam mydełko, jeżeli ktoś jeszcze nie widział. Słuchajcie, przepiękny wilk nocą. Jakże ślicznie wpatrzony, uśmiechnięty asertywnie. O to chodzi. Wilki to nie chomiki, żeby się uśmiechały, co nie zmienia faktu, że bardzo piękne, inteligentne i wyjątkowe zwierzęta. A przede wszystkim nocne. Że nocne pokazuje nam druga część, jeżeli chodzi o pudełko. Tutaj mokasyn. Jeszcze raz dzięki po latach. Kolejny raz za to, że stworzyłeś dla mnie to mydło. Naprawdę jest dla mnie emocjonalnie bardzo bliskie. Słuchajcie, pierwsza pozycja. Dokładnie tak. Tallow. Beef Tallow to jest pierwsza pozycja w tym mydle. Nie mogło być inaczej dla Snowy'ego, jeżeli chodzi o produkcję. Ale jest jeszcze olej kokosowy, ale jest jeszcze gliceryna, ale jest jeszcze masło z kakao, ale jest jeszcze masło shea, oczywiście perfumy i i czarny pigment. A czemu czarny pigment, Snowy? Bo tutaj pod tą fajną membraną kryje się prawie że czarne mydło. Dokładnie tak. Mokasyn mi to stworzył na zamówienie. I jego interpretacja Fahrenheita. Szczerze 60 do 70%. Pozostałość to jest inwencja twórcza mokasyna i bardzo dobrze. Oryginał Fahrenheita już mam, a Ralph Snowy to nie jest jakaś kopia czegoś, tylko coś zbliżonego, jeżeli chodzi o Fahrenheit, ale tutaj są inne fajne nuty, które świetnie pachną. Po prostu świetnie pachną. Tak, mam sentyment do tego mydła i nie mogło być inaczej. Dla lupo, jak biorę maszynkę Razor Lupo do ręki, to zawsze pierwszy ten zestaw się pcha do ręki. A czemu jeszcze? No właśnie. Pozwolicie, że już sobie będę wyrabiał ciemną, naprawdę ciemną masę. Tutaj nie ma sentymentów, tutaj nie będzie śnieżnej bieli, mimo że zima już sobie poszła w siną dal, ale wiosny jeszcze nie ma. Czemu nie ma? Bo nie ma kumpla Snowy'ego Bociana. Tak, kto oglądał film z wiosny z zeszłego roku, to wie, że dla Snowy'ego wtedy jest wiosna, kiedy jego kumpel Bocian, który ma zaraz rzut beretem obok gniazdo, przylatuje i opowiada Snowy'emu: słuchaj, jak to długo było. Leciałem i doleciałem. I to ono odkrzykuje mi wiosnę, a nie jakiś tam kalendarz. Słuchajcie, już się dzieje. Wilcza piana. Ciemny popiel, bardzo piękna wilcza piana. Absolutnie żadne mydło tego nie robi. No jeżeli czarne, prawie że czarne, bardzo ciemny popiel mydło, jeżeli
Jak to pachnie. Mokasyn, powiem Ci tak, mimo lat to dalej tak pachnie. Mimo lat tu się dalej dzieje. Mimo lat ono dalej jest tłuste i od pierwszych paru machnięć po prostu tłusto się robi. Mimo lat jest dobrze. Jest naprawdę dobrze. To mydło jest po prostu w każdym jednym detalu stworzone pode mnie. A on był tak dobry, że je stworzył po prostu. I na półce zawsze jest, było i będzie. Trzeba oszczędzać. Co nie zmienia faktu, może go kiedyś namówię na wersję 2.0. No ale 1.0 wiadomo. Ten pierwszy raz jest zawsze bardzo ważny. Słuchajcie, zadziało się. Naprawdę zadziało się. I wiecie co? Mam takie powiedzenie i każdy, kto mnie zna, ewidentnie wie, że takim dokładnie się posługuje i w życiu też to wyznaje. Absolutnie wszystko w życiu ma swój sens i czas. Nie ma przypadków. W moim języku nie ma przypadków i w moim słowniku nie istnieje takie coś. Pytanie, czy ten sens zobaczysz. I zobaczcie. Rok temu z kawałkiem założyłem kanał. Stworzyłem swoją inwencję twórczą i interpretację tradycyjnego golenia. Zawsze mi się marzyło, czy będzie ten taki pułap maksymalny, który sobie założyłem, żeby kiedyś może go osiągnąć. No i udało się go osiągnąć. Jest to te 1000 magicznych subskrypcji. Cieszę się, naprawdę cieszę się i dziękuję Wam absolutnie wszystkim, którzy się przyłożyli do tego momentu w moim kanale. Ja jeszcze sobie stworzę film taki stricte poświęcony, no ale no, w trakcie golenia muszę, że tak powiem Wam parę słów powiedzieć, bo aż dziwnie by byłoby nie powiedzieć. Wilcza piana się tworzy. Wracając do tego sensu, słuchajcie, tu nie ma reżyserii. Był Page. Pamiętacie, mówiłem Wam, że już mam na samym początku, pierwszym goleniem z Page'em, już Wam, kto jeszcze nie oglądał, proszę sobie cofnąć. Już wtedy wspomniałem, że mam w głowie świetnego, absolutnie świetnego przeciwnika. I oczywiście wiedziałem, że Razor Lupo będzie, bo znam swoje maszynki, ta akurat jest moja i zawsze będzie w mojej kolekcji, choćby się nie wiem co się działo. W końcu Lupo, wilk. I powiem Wam szczerze, że nie myślałem, że tak się stworzy, że w momencie, gdy będę ją wyciągał do przedstawienia jako oddzielną maszynkę, gdy będę ją wyciągał, żeby ją zacząć przegalać, żeby ją przedstawić na następnym pojedynku, zadzieje się co? Zadzieje się po prostu ta magiczna bariera. I wtedy ewidentnie, no naturalną, oczywistą rzeczą jest, że wyciągamy dla Lupo, to jest raz, sentymentu to jest dwa i historia zatoczyła jakieś koło, ewidentne. Ten dokładnie zestaw, od którego zacząłem ten kanał. Nie uważacie? Zadziało się. Po prostu. I to jest dokładnie, słuchajcie, stwierdzenie tego, że Snowy ma w tym wypadku rację. Wszystko w życiu ma swój sens. Ale mówię, spotkamy się, słuchajcie, na oddzielnym filmie, takim lekkim podsumowującym. Przy okazji trzeba powiedzieć słów kilka i każdy, kto śledzi mój kanał, wie, że słów kilka zwiastuje pewną przyjemną kwestię dla widza. Słuchajcie, już tutaj się powoli zbliżamy ku końcowi. Mydło mokasyna absolutnie natychmiast wyrabia pianę. Tutaj nie ma bez dyskusji żadnego problematycznego momentu, że coś nie chce, jaki pędzel, każdy po prostu. Bynajmniej do tego mydła, bo wiadomo, chłopak testuje z różnymi bazami i każde jest praktycznie inne. Ja wiem, jakie jest moje, znam je na wylot, słuchajcie. No w końcu jest moje. Zapach taki jak lubię. Cały czas bucha z miseczki, utrzymuje się i bardzo, bardzo dobrze. Po ostatnich filmach często gęsto komentarze są, że Snowy, miseczka moja leżała, cały czas na twarzy wyrabiałem, tak jak tu wszyscy... Ty pod prąd idziesz w tym temacie. Oczywiście, że tak. U Snowego zawsze jest pod prąd wszystko, co nie zmienia faktu. Tak, kolego, odpowiem Ci, bo ostatnio Ci odpisywałem. Miseczka, aby się nauczyć kontroli piany, oczywiście. Aby się delektować tym, jaka jest, że tak powiem, konsystencja, jaka jest jakość, jakie jest mydło i tak dalej. Oczywiście, że tak. W każdym wypadku, czy jesteś zaawansowany, czy nie, czy świetnie wyrabiasz dane mydło, bo znasz je na wylot, czy nie, czy znasz dany pędzel, czy nie, czy umiesz wyrabiać na twarzy i często to robisz, czy po prostu chcesz sobie w miseczce wyrobić dane mydło,
Miska zawsze powinna być w łazience tradycyjnie golącego się. Takie jest moje zdanie. Ja osobiście, jak wiecie, zawsze sięgam po nią, chyba że mydło mi nie pozwala, bo jest twarde. Tak jak na przykład, ciężko wyrobić w misce tabaka, prawda? Acz można nabić i wyrobić w misce. To też jest jakaś technika i to też przerobimy już niedługo, już z nawet pewnym mydłem. Bardzo, bardzo ciekawym. Ale wracając, słuchajcie, miska to jest podstawa. Tak jak pędzel, żyletka i maszynka to jest podstawa. Chyba że golisz się szawetką czy brzytwą. Wedle uznania. Ważne, żeby tradycyjnie. Lecimy. Słuchajcie, wyrobiliśmy. Czas na pianę na twarzy. Naprawdę narosło tego, ale to nic. Spacyfikujemy. Słuchajcie, w końcu lupo w misce, bo wilk, więc można wilcze mydło w misce, lupo w ręce, czyli wilk i wilk jako operator. Powiem wam szczerze, nie może być nieskutecznie. Lecimy. Patrzcie, jest szara. A wilki, jak dobrze wiemy, klasykę gatunku. No co to, przepraszam bardzo za symboliczny odcinek bez latającej piany. No po prostu nie może być inaczej, bo na tym kanale zawsze się tak właśnie dzieje. Co nie zmienia faktu, że powiem szczerze, tak, wilki są na tyle pięknymi, ale inteligentnymi i skutecznymi zwierzętami. Dobra. Zagadka. Latająca piana na wilczym goleniu. Słucham propozycji. Sekcja komentarzy dla Was. Opowiadajcie, co w tym momencie może być przenośnią, hiperbolą, porównaniem, cokolwiek sobie wymyślicie. Czemu piana na wilczym goleniu lata? Słucham. A czemu zaraz padnie, to wiem. Zaraz Wam opowiem. Tylko tu podciągniemy tutaj i zarost i pionę. Zapach genialny, po prostu genialny. Tu się dzieje. Piana nie jest taka ultra gęsta, ale nie ma biedy, naprawdę. Słuchajcie, nie ma biedy. Czemu? Bo jest w tym kierunku taka wypośrodkowana, bardzo wypośrodkowana. Ale akurat tutaj jest to na tyle bardzo dopracowane mydło, że nie ma, że boli. Po prostu dla Snowiego tutaj wszystko gra i buczy. Ustka sobie zrobimy. Nosek. Uszko jedno, uszko drugie i do roboty. Słuchajcie, lupo nie musi być wielki. Czemu? Bo to wilk. Czyli nie musi być duży. Może być zwinny, może być mały, musi być skuteczny, musi być bezdyskusyjny, może trochę niepozorny, ale jakże efektywny. Słuchajcie, mokra rączka, test zdany w sekundę. Nie wiem, jak oni to robią. To jest ogólnie lekko satynowane aluminium, ale zobaczcie, tutaj po prostu profil tej rączki plus dokładnie te żeberka tutaj robią tak, że te 85 mm genialnie. No ja zawsze uwielbiam. To jest dla mnie taki wzorzec i wyznacznik, jeżeli chodzi o długość rączki, ale oczywiście każdy niech się goli czym chce, jak chce. Dla mnie te 85 jest w sam raz. Po prostu wielkość ręki, upodobania, preferencje, cokolwiek. Słuchajcie, lecimy. Pięknie się tutaj w tej czerni od światła odbija ostrze. Pierwsze przejście z włosem. I dokładnie tak jak Page, lupo też potrafi poopowiadać. To jest dokładnie dlatego tak idealnie to jest przeciwnik dobrany, że Page tak samo był głośny jak lupo. Lupo też potrafi trochę poopowiadać. Może nie aż tyle, bo ewidentnie nie aż tyle, ale naprawdę to jest z tych głośniejszych. Czemu? Bo dokładnie tak samo wystawiona jest na światło dzienne niemały kawałek żyletki i aluminium. I to razem wszystko nam opowiada. Tylko jest jedna różnica między lupo a Page'em. Już Wam mówię jak. Bo znam mojego rozrok lupo na wylot. Tutaj jest pełna przewidywalność. Tutaj Cię nie zdziwi maszynka jakimiś dziwnymi wibracjami, mimo że zobaczcie, także jest sporo jej, naprawdę sporo jej na świetle dziennym. Ale tutaj nie ma jakiejś wibracji, jak to mówi Łukasz.
Nie podwija nam się żyletka, chociaż wiadomo, że ona się nie podwija, ona po prostu wchodzi w pewne drgania, jakiś rezonans, jakieś dziwne prace. Tutaj jest wszystko tak, jak być powinno. Więc czujemy, dla jasności, żyletkę na twarzy, ale ona jest tak okiełznana, tak genialnie okiełznana, że tutaj jest pełna przewidywalność. Tu jest święty spokój i przyjemność golenia. A jeżeli chodzi o skuteczność, zobaczycie niedługo. Na koniec, po trzecim przejściu. Wiecie, u mnie nie ma opowieści. Po pierwszym przyłożeniu świetnie jest cudownie. Ale wiemy, że czujemy, że żyletka zwiedza skórę. I to tak bezdyskusyjnie. Jeżeli chodzi o kwestię agresji, jest spokojniej niż Page, ale nie dlatego, że ona jest jakaś ultra, chociaż mówię, Page przy każdym przejściu wchodził tak zwaną kwestię wyższego poziomu agresji. Już Wam opowiadam, jak tutaj jest. Już Wam opowiadam. Pierwsze przejście, mimo że żyletka jest na skórze absolutnie wyczuwalna, bez najmniejszych problemów. Po prostu zdjęła nadwyżkę zarostu, bo taka jej rola. Teraz dopiero zaczynamy golenie. Wiecie, że u mnie dokładnie tak jest. Od drugiego przejścia zaczyna się realne golenie. Pierwsze to jest nadwyżka. Zobaczcie tą siwą, piękną pianę. I ten zapach w całej łazience. Po prostu rewelacja. Dokładnie tak powinno być. Drugie przejście w poprzek. No, trzyma się. Ona jest naprawdę niedużych rozmiarów. Bardzo leciutka, ale jak ona goli. I też ją słychać. W końcu lupu. Jak to się mówi. Wilk lubi wyć. Wilk czasem powarczy, a czasem ugryzie. Co nie zmienia faktu, że mój lupo jest oswojony. Czemu? Bo w tej watażce wiadomo, kto jest alfą, nie? No. Tu się nic nieprzewidywalnego nie dzieje, mimo że czujemy żyletkę. Minimalnie agresja wzrasta, ale to nie jest coś takiego jak w poprzedniczce. Może to znacząco nam zasuwa, nie. Tu jest cały czas zaufanie do żyletki. Totalne. I do żyletki, i do maszynki. Bo persona robi porządek. I świetnie współpracuje z lupą, dla jasności. Podpowiedź, bynajmniej na mojej skórze. Ostatnio. I to jest chyba najbardziej magiczne pytanie. Słuchajcie. Jakie żyletki do tej, jakiej dla mnie, jakie na początek? Będę do znudzenia odpowiadał? Nie wiem. Podpowiadam, co ja lubię, co zdaję egzamin, co według moich obserwacji jest, że tak się wyrażę, takie dosyć uniwersalne, jeżeli chodzi o blaszkę, jeżeli chodzi o producenta. Ale to Ty musisz na swojej skórze sprawdzić, bo to jest totalnie indywidualna sprawa. I to, że ja Ci podpowiem, jakie są określone firmy, moim zdaniem sensowne, to nie znaczy, że one na 100% zostaną trafne. Twoja skóra i Twoje golenie Ci podpowie, czy tak jest. Zawsze będę mówił. Ale z drugiej strony pytajcie. Nie ma złych pytań, są tylko niewypowiedziane. Zawsze to mówię. Szczególnie w tradycyjnym goleniu. Wszystkie detale są ważne i po to się spotykamy na forach, po to się spotykamy na grupach, czy właśnie na tym kanale, żebyście pytali, czy w prywatnych wiadomościach. To jest bardzo ważna kwestia, żeby wymieniać się poglądami, a nie tylko, że tak powiem, pokazywać sobie show, bo tu żadnego show nie ma. Po to robimy, żeby wspólnie i w porozumieniu propagować tradycyjne golenie. Ależ poślizg. Wilcze mydło, po prostu tafla. Rewelacja razem z zapachem. Tu się dzieje. Mimo lat rewelacja, po prostu. Ono jest, słuchajcie, jak wino. Albo jak dobry wilk alfa. Im starszy, tym niezmiennie dobry. Naprawdę.
Jest dobrze. I zobaczcie. Zobaczcie, ile tej piany wyszło. Ja jeszcze mogę, że tak powiem, skrzyknąć resztę watachy. Chodźcie się golić. Jak ktoś chętny, zapraszam. Naprawdę. Głowa ogolona. I co ja będę golił? Tak, już słyszę. W formie żartu od jakiegoś widza. Ogon cesnął i ogol. W końcu wilk jesteś, nie? No. Lecimy, słuchajcie. Trzecie przejście. Jest tak przyjemny ten zapach. Jest tak fajne to mydło, że ja po prostu chcę sobie malować i nakładać i wyrównywać wiecznie bez końca. Po prostu petarda. Poezja. Strzał w dziesiątkę. Absolutnie z wszystkim. Pod włos, ostatnie przejście. Zobaczcie, jak to wszystko płynie. Zobaczcie, pełne wypłukiwanie. Tutaj naprawdę konstrukcyjnie jest przepaść. Po pierwsze, żyletka jest nie tak położona całkowicie na dole grzebienia, bo to jest grzebień zamknięty dla jasności, a po drugie te dwie szerokie rynny robią pełen prześwit. Ona nie jest duża, ona jest z tych płaskich, ale z wypłukiwaniem nie ma najmniejszego problemu. Lecimy. Już spokojniej, z tym pokrzykiwaniem. Już nie warczy na szlupo. Czemu? Bo już prawie nic nie ma. Rewelacja. Ultra przyjemność. Teraz się już uspokoiła. Tak jak mówię. Ciężko, wiecie, to nazwać. Czy to agresja minimalnie wzrasta, czy po prostu maszynka robi robotę. I tutaj nie ma absolutnie żadnej nieprzewidywalności. Wręcz odwrotnie. Na trzecim przejściu już nie ma stresu. Czy będzie zarost, czy nie będzie. Ona po prostu robi robotę. A mydło wilcze pozwala sobie, o właśnie, wszelkie poprawki robić. Taki poślizg. Podwłos. Wąs i jest przyjemnie, jest spokojnie. Zobaczcie, ta wąska głowica, jak masz problem z włosami w nosie, ogól sobie, lupo ci pozwoli. Patrzcie, praktycznie mogę sobie w cudzysłowie wjechać do nosa i nic się tu nie dzieje, absolutnie nic. Pod włos świetnie, tu świetnie, tu już po prostu nic nie ma, nie ma. Uwielbiam się nią golić, naprawdę. Słyszycie? Cisza. Tu już nic nie ma na trzecim przejściu. Tu nie myślisz o jakichś poprawkach, czwarte golenie, czwarte przejście, co to będzie? Nic nie będzie, bo nie ma czwartego przejścia, proste. Bardzo, ale to bardzo intuicyjne, przyjemne, bezproblemowe. Zobaczcie, żyletka zbiera, natychmiast wszystko wychodzi dołem tą rynną i tutaj wiecznie nic nie ma. Tu jest pełny przerób, jeżeli chodzi o pianę i to jest genialne ze strony Razoroka, że taką konstrukcję wymyślili. Naprawdę wiedzą, jak robić maszynki. Red alert. Jedna najważniejsza rzecz. Musisz mieć wyczucie i lubić lekkie maszynki. Resztę zaufaj lupo. Wilk robi robotę. Słuchajcie. Wszystko. Absolutnie wszystko. Trafił zębem. W końcu wilk. Tak się Snowy pod nosem machał, że sobie jakieś mikro ciechnięcie zrobił. Powiem tak. Zanim opowiem o maszynce. To, co mydło wyrabia, to jest niesamowite. Zobacz, to jest tafla. To jest po prostu tafla. To jest rewelacja w najlepszym wydaniu. Absolutnie mydło kompletne. I co najważniejsze, i co najbardziej, ale to bardzo mnie cieszy. Po pierwsze, z wszystkimi detalami pode mnie.
a po drugie sygnowane moim nickiem, Ralph Snowy. Po prostu. Rewelacja. Tu ręka sama leci. Ręka sama leci. Zaraz zobaczymy, czy tu się wyciszy. Jak nie, to Aum zastosujemy, co nie zmienia faktu, że sprawdźmy, co nam wilk nawyprawiał na wilczej twarzy. Słuchajcie, szkło, 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 brudka, czubek brody, szkło, żuchwy, szkło, tutaj praktycznie nic, jakieś ultra mikro schowajski, które wiadomo z tą moją szyją, jeżeli nie mam jakiejś super zdecydowanej maszynki, to coś tam zawsze zostanie, dół szyi, szkło, po prostu rewelacja, intuicyjnie, szybko, bezproblemowo, z niesamowitą efektywnością, raz za rok, lupo, tak po prostu. Słuchajcie, tutaj nie ma sentymentu. To jest świetnie zrobiona maszynka, dobrze zrobiona maszynka, tanio zrobiona maszynka. Naprawdę, jedna z tych najtańszych, jeżeli chodzi o kwestię razoroka. Ale jeżeli chodzi o spasowanie, jeżeli chodzi o wygląd, jeżeli chodzi o kwestie związane z detalami, tu się wszystko zgadza. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. A najważniejsze, lupo i w czarnym kolorze. Chociaż też są, dla jasności, są jasny, siwy taki, jeżeli ktoś tego czarnego tak nie lubi jak ja, ale on robi robotę. I jako maszynkę, jako kolor, jako wszystko. Także naprawdę raz rok lupo. Tak, jeszcze raz tak. I nie tylko dlatego, że to jest wilcza maszynka. Tu się wszystko zgadza. Po prostu. Słuchajcie. Upuściła mi trochę krwi, więc dobra, lecimy. Ciachniemy sobie przeciwdziałanie. Czyli Aum. Tak zwana osma. Tylko i wyłącznie taką stosuję. Czemu? Bo wiem pewność, że co mam. Nie jest to jakiś wynalazek chemii, tylko po prostu naturalny Aum. Nadwyżkę sobie zrzucimy, jeżeli chodzi o wilgoć. Czemu? Bo czas na tak zwane gina, a dokładnie wilka, bo dzisiaj tradycją kanału jest wypuszczanie gina na tym kanale, ale dzisiaj wypuścimy wilka z butelki. Czemu? Bo wilk Ralph Snowy sygnowany też jest w tej buteleczce. Zobaczcie, co Mokasy nam tutaj zrobił. Satynowa, pięknie czarna, żaden plastik, słuchajcie, szkiełko, tu naprawdę wszystko się zgadza. Pięknie kąty. Snowy lubi jasno określone kąty, jakieś tam okrągłe. I zobaczcie, też są wielokątna zatyczka, tu wszystko się zgadza. Kolor oczywiście jedyny, satynka, tu jest po prostu rewelacja. Jest gęsto. Czemu? Bo ten aftershave jest stworzony na tłuszczach głównie, a nie na tak zwanym alkoholu. Słuchajcie, wiecie, ja nie lubię po oczach sobie dawać, więc robimy tak. Atomizer rewelacyjnie działa mimo lat. I to, co się dzieje, to jest poezja. Czemu? Bo dokładnie Mokasyn zrobił też dla Snowego to, co Snowy lubi. Właśnie mi wybuchł zapach na twarzy. Rewelacja. Podbicie, dokładne podbicie tego, co w mydle w najlepszym słowa znaczeniu. Jest pięknie, jest tłusto. Te tłuszcze też, które są w aftershave'ie, opiekują się skórą i twarzą. I to też jest fajne, że ona nie będzie w sekundę za chwilę sucha. Nie, ona trochę popracuje. A długość zapachu, jeżeli chodzi o kwestię tego, to jest po prostu poezja. Czemu? Bo w tłuszczach dłużej pracuje zapach niż w alkoholu. Proste jak drut. Więc te aftershave'y, które mają domieszkę, na przykład The Godfellas Smile lubi tłuste wody zrobić. Czemu? Po pierwsze, żeby się opiekowały skórą, a po drugie, żeby długo była ekspozycja zapachu. Słuchajcie. Ralph Snowy. Zestaw. Rewelacja. Po prostu. No mam sentyment. Co wam będę mówił? Ale tutaj nie da się po prostu nie mieć sentymentu, bo nawet jeżeli by obiektywnie na to spojrzeć, świetny komplet. Po prostu świetny. A najważniejsze, razorok lupo. Polecam. Naprawdę polecam. Ta maszynka robi robotę. Ta maszynka jest niepozorna, ale jest jakże skuteczna, a przy okazji piękna. Po prostu esencja wilka. W końcu lupo. Ja wam dziękuję, słuchajcie. To był odcinek taki symboliczny troszkę. I tak go będę zawsze odbierał. Tak jak ten pierwszy, tak i ten. Bo nie zwalniamy tempa. Idziemy dalej. Słuchajcie, także na kolejnych goleniach, tak,
Na kolejnym goleniu jest tak zwany pojedynek z Rexem Page'em. Lupo musi wilk ustalić hierarchię w stadzie. To jest pierwsza kwestia. Widzimy się na odcinku, jeżeli chodzi o kwestię porozmawiania sobie o... No właśnie, o czym już Was niedługo zapraszam. Ale przede wszystkim jeszcze raz. To się jeszcze powtórzy, ale jeszcze raz. Właśnie w tym symbolicznym odcinku absolutnie każdemu, kto się przyczynił do tych 1000 subskrypcji, kto pomagał, kto motywował, w jakikolwiek sposób akcentował, że jest i wpływał na rozwój tego kanału i na emocje, i na chęci tego człowieka, który do Was tworzy i gada, i goli się, i przedstawia swój świat, wilczy świat, jeżeli chodzi o tradycyjne golenie. Wielkie, wielkie dzięki. Trzymajcie się. I do następnego.